Polityczne zmiany na Ukrainie, a może nawet polityczne trzęsienie ziemi na Ukrainie. Lwów żegna się z ofiarami rosyjskiego ostrzału, a w Wenecji postanowiono promować rosyjską propagandystkę. Czarne niebo, magazyn tygodniowy. Wita się Paweł Bobułowicz. O tych tematach dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapraszam. Czarne niebo. A w magazynie Czarne Niebo dzisiaj razem ze mną są Dmytro Antoniuk w Kijowie, Wojciech Jankowski w Warszawie, Piotr Mateusz Bobołowicz w Lublinie i oczywiście nasz reżyser Lech Rustecki, Studio Vintage. Dzień dobry, witam wszystkich naszych kolegów i od razu zaczynamy, panowie. Na Ukrainie zmiany polityczne, a może trzęsienie ziemi, spróbujmy na to odpowiedzieć. Całe grono ministrów podało się do dymisji. Oczywiście wszyscy mamy świadomość, że to nie jest tak, że podali się z własnej woli, tylko jest to pewnego rodzaju decyzja polityczna. No, nazwijmy kilka nazwisk. Irena Wereszczuk, zaufana osoba, bliska osoba Sługi Narodu, wicepremier, minister zajmujący się integracją terenów okupowanych, Aleksander Kubrakow, wicepremier, Ministerstwo do Spraw Rozwoju Gmin i to też bardzo ciekawa osoba, która współpracowała bardzo mocno za granicą, między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. Olga Stefaniszczyna, z kolei wicepremier eurointegracji, euroatlantyckiej integracji, ale ona pozostanie w rządzie na stanowisku ministra do spraw sprawiedliwości, ale już nie będzie wicepremierem. Również minister sprawiedliwości podał się do dymisji. Podał się do dymisji też Mykoła Solski. To akurat chyba najmniej zaskakująca sprawa, bo to minister rolnictwa, który wcześniej został oskarżony o korupcję. Mykoła, a chyba ta najważniejsza zmiana, o której na pewno za chwilę więcej powiemy, to zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Dmytro Kuleba ministrem spraw zagranicznych Ukrainy już nie będzie. To Dmytrze, może ogólnie polityczne trzęsienie ziemi, czy nic się nie stało? Stało się to, że po prostu biuro prezydenta postawiło w rządzie ukraińskim jeszcze bardziej zaufanych i bliskich sobie osób. Chociaż i wcześniej ministrowie, którzy podali się do dymisji, oni też byli z orbity Zelenskiego i w jego biura. Także po prostu to, co się stało, ja uważam, być może mylnie, ale mnóstwo ekspertów, mnóstwo niepodległych dziennikarzy ukraińskich mówią o tym, że po prostu biuro prezydenta teraz zrobiło taką rokierowkę, tak, jak w szachach, żeby postawić jeszcze bardziej ludzi, których można jeszcze bardziej kontrolować. Tak to ujmę. I nic specjalnego moim zdaniem się nie stało. Zauważę tylko, że Wereszczuk, która była wicepremierką, przeszła do pracy do biura prezydenta. Tak ona powiedziała, że ja dostałam informację o tym od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, o tym, że on mi bardziej potrzebuje u siebie w biurze, więc będę pracować tam jako jedna z zastępczyni szefa tego biura, czyli Andrija Jermaka. To ja od razu jeszcze zapytam się o taką sprawę systemową, bo to w sumie dosyć dziwnie wygląda. Ja mam świadomość, że w Polsce nie wszyscy pamiętają, jak nazywa się premier rządu ukraińskiego. Też z tej przyczyny, że po prostu rząd jest o wiele mniej ważny i istotny w tej strukturze władzy, ale nie wiem, czy w samej Ukrainie to nie doszło do Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. O tych zmianach nie mówił premier, nie mówił Denis Szmychal, tylko nagle okazało się, że ogłasza tę dymisję, ogłasza przewodniczący Rady Najwyższej.
No właśnie. Też powiem, że na Ukrainie też niekoniecznie wszyscy pamiętają imię i nazwisko naszego premiera. Chociaż Denis Szmyhal jest rekordzistą wśród wszystkich naszych poprzednich premierów, ponieważ on zajmuje ten post już no, najdłużej w porównaniu do swoich poprzedników. Ale jak widać, to po prostu jest no, powiem tak, pieszak, tak, w grze bankowej, gdzie znajduje się biuro prezydenta. Ja o tej sprawie, jak silne wpływy są bankowej, ale też pewnych osób, co między twoimi słowami wyczytałem, świadczy o tym, że na przykład o nowym ministrze rolnictwa, którym będzie Witalij Kowal, to nie jest nowa osoba w strukturach władzy Ukrainy, ale jest to człowiek, o którym się mówi, że jest to człowiek Andrija Jermaka, czyli no najbliższego współpracownika prezydenta Zełenskiego. Opowiadaliśmy o nim nieraz w Czarnym Niebie. Zresztą Mykoła Toczycki, czyli nowy minister kultury, to też kolejna nominacja ważna z punktu widzenia polskich spraw i polsko-ukraińskich spraw, to też człowiek Jermaka, także wygląda na to, że Andrii Jermak, ten człowiek, o którym się mówiło, że rządzi bankową, teraz będzie wprost chyba mógł wpływać na działania też i tych ministerstw, i nie tylko tych. I ja powiem, że to jest bardzo smutne, ponieważ już niejednokrotnie i dziennikarze, i działacze społeczni mówili o tym, że Ukraina potrzebuje rządu w narodowej jedności, czyli żeby w rządzie byli przedstawieni przedstawicieli też opozycji. A opozycja, jak wiadomo, to jest partia Europejska Solidarność, która jest wprost związana z poprzednim prezydentem Petrem Poroszenką, ale jak widzimy, żadna z tych pozycji w rządzie nie została oddana przedstawicielom opozycji. Także jest to po prostu monopolizacja władzy ze strony biura prezydenta. Jak parę razy użyłem tego sformułowania, że jest to ważne z punktu widzenia też tych relacji polsko-ukraińskich, Ministerstwo Rolnictwa i minister Solski to ta osoba, która no, źle była postrzegana w Polsce przy tej całej sprawie związanej z importem zboża. Z kolei Ministerstwo Kultury ma o tyle znaczenie, że jest związane ze sprawą ekshumacji, czy akurat te zmiany personalne przełożą się na relacje polsko-ukraińskie, tego jeszcze nie wiemy. Zanim przejdziemy do tej najbardziej chyba takiej jaskrawej zmiany, na pewno też najbardziej komentowanej w Polsce, to Piotra Mateusza Bobołowicza chciałem się zapytać, bo wydaje się, że Zachód, Stany Zjednoczone uspokajają, że te zmiany nie odgrywają jakiejś większej roli, jeśli chodzi o funkcjonowanie ukraińskiej władzy. Przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba spojrzeć na to z takiego ogólnego politologicznego punktu widzenia, jak na to spojrzymy, no to że rząd Szmychala istnieje już 4 lata, czyli de facto pełną kadencję i pewne zmiany, pewna rekonstrukcja jest też naturalnym procesem władzy, no jest naturalna zwłaszcza w takich warunkach, w jakich jednak ministrowie pracują, bo praca w warunkach wojennych to nie jest praca normalnego rządu w normalnych warunkach, więc siłą rzeczy może dochodzić do jakiegoś wypalenia, czy wydaje mi się, że z takiego właśnie czysto politologicznego punktu widzenia nie jest to zaskakująca decyzja, że przede wszystkim te kluczowe ministerstwa są zmieniane i myślę, że na Zachodzie to właśnie tak jest postrzegane, że jednak ta rekonstrukcja rządu jest czymś normalnym. Chociaż ukraińska prawda zwraca uwagę na ten zaskakujący element odwołania wicepremiera Aleksandra Kubrakowa, który według różnych informacji miał też dobre kontakty z polskim poprzednim rządem, ale z kolei nie wszystkim na bankowej podobno podobało się to, że miał bardzo dobre kontakty z Amerykanami i że te kontakty według niektórych były zbyt silne i zbyt głębokie, co chyba jest ciekawe, jeżeli pomyśleć, że jednak Amerykanie są postrzegani nie jako kraj wrogi, tylko jako strategiczny partner i kraj, który w dużym stopniu odpowiada za wsparcie Ukrainy. Widzę, że Dmytrze masz aż ochotę, żeby to skomentować. W sumie tak. Ja chciałbym też powiedzieć jeszcze jedno zdanie o tym nowym ministrze kultury, tak, który już
już powiedział, że na przykład maraton nowości, który jest zjednoczeniem telewizji ukraińskich i który jest absolutnie proprezydenckim takim zjednoczonym mediem na Ukrainie. Wszyscy już od dawna, już ponad rok mówią, że maraton po prostu wyczerpał się, już nie jest potrzebny. Ale jako propaganda dla bankowej widocznie, że on jest potrzebny, ponieważ nowy minister kultury powiedział, że maraton był, maraton jest i maraton będzie, a na ten maraton państwo ukraińskie, rząd ukraiński wydaje bardzo spore pieniądze. A inne media narzekają wprost na ten maraton, wskazując, że to po prostu zabija konkurencyjność mediów, a konkurencyjność mediów to też kwestia wolności mediów i rzeczywiście ta sytuacja jakby polityczna nie uzasadnia już, że musi być jeden ten wspólny program informacyjny. Mykoła Totrzycki, myślałem, że jeszcze o tym powiesz, bo z kolei jak na ministra kultury, to ukraińskie media informują, że nie ma doświadczeń akurat za bardzo związanych z kwestiami kultury i z tym obszarem. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dla nas to też jest ważne ministerstwo, bo też właśnie jest związane z kwestią ekshumacji. No ale panowie, ta zmiana, która... I jeszcze warto jedną rzecz jeszcze skomentować tutaj, że nie tylko Zachód skomentował zmiany w rządzie, bo zmiany w rządzie skomentowała też Rosja, skomentował Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, powiedział, że przetasowania w ukraińskim rządzie nie będą miały wpływu na perspektywy negocjacji z Kijowem, więc Rosja też zauważyła i też komentuje na arenie międzynarodowej te zmiany. No, zwłaszcza, że ten temat negocjacji coś się zaczął pojawiać, nawet Putin coś zaczął mówić o możliwości negocjacji. To jest ciekawe, bo w tym samym czasie prowadzi brutalne ataki, o których zaraz powiemy. Ale Dmytro Kuleba, panowie, no, minister spraw zagranicznych, który w ostatnich tygodniach oczywiście zyskał nie najlepszą sławę w Polsce, ale minister spraw zagranicznych, który z kolei z tej perspektywy ukraińskiej wydawało się, że jest postrzegany dobrze, że jest uznawany za zręcznego dyplomatę, który funkcjonował w najcięższym okresie, rozstaje się ze swoją funkcją, a zamiast niego ministrem będzie Andrii Sybicha i znów tu pojawia się wprost biuro prezydenta, bo jest to człowiek przecież z biura prezydenta Zełenskiego, ale też zawodowy dyplomata i to zawodowy dyplomata przez lata związany z Polską. Wśród języków, którymi się posługuje w sposób biegły jest język angielski i język polski. Nie wiem, który z was, panowie, będzie chciał pierwszy skomentować. Może Wojtek Jankowski, powiesz, czy ty w związku z tym liczysz i sądzisz, że nowy minister spraw zagranicznych zmieni coś na relacjach polsko-ukraińskich? Myślę, że to nie jest taka prosta sprawa i sama zmiana ministra spraw zagranicznych jeszcze nie decyduje o tym. Natomiast to, że mówi po polsku, to też oczywiście niczego nie przesądza, ale czasami tak mamy, że jak znamy jakiś język, to automatycznie troszeczkę mamy sympatię w tym kierunku, w jakim języku władamy, a jeżeli się nie mylę, pan Sybicha współpracował, miał taki okres, kiedy był w Turcji i tam miał do czynienia z Jakubem Kumochem i tam współpracowali, więc pewna nić porozumienia jest i pewne doświadczenia współpracy z Polakami ma na swoim koncie. No i pracował w ambasadzie w Polsce, więc tym bardziej. Jeśli dobrze pamiętam, to nawet dwukrotnie, więc to też chyba rzeczywiście ta znajomość języka polskiego to nie jest tylko taka kwestia jakaś przypadkowa. Po polsku z nowym ministrem spraw zagranicznych Sybichą rozmawiał nasz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Piotrze? Rzeczywiście Radosław Sikorski odbył taką rozmowę, poinformował o tym na swoim
Twitterze. Ta rozmowa nie miała miejsca w Polsce, miała miejsce w podróży służbowej ministra spraw zagranicznych, ministra Sikorskiego. Nie wiemy, o czym ministrowie rozmawiali, ale to była pierwsza rozmowa ministra Sybichy, więc no, pokazuje to też wagę jednak tych relacji. No i minister Sikorski podkreślił, że rozmowa była po polsku, czyli to, o czym mówimy, że jest to rzeczywiście gdzieś w tym jego odbiorze na pewno istotne. Wydaje mi się, że Artur Żak, którego dzisiaj nie ma z nami, ale w rozmowie ze mną zasugerował, że być może właśnie to, że Dmytro Kuleba wiedział, że rozstaje się ze swoją funkcją, spowodowało taką jego zwiększoną, nie wiem jak to nazwać, wylewność i takie sformułowania dotyczące kwestii wołyńskiej, że pozwolił sobie na stwierdzenia, na które by sobie nie pozwolił, gdyby wiedział, że swoją misję dalej będzie prowadzić, realizować, ale tak? I tutaj jeszcze jest pytanie, czy świadomość tego, bo prawdopodobnie możemy założyć, że z pewnym prawdopodobieństwem, że Radosław Sikorski miał świadomość tego, że Kuleba kończy swoją misję jako minister, więc być może dzień przed jego dymisją, czy w dniu jego dymisji umieszczone to nagranie, w którym odniósł się do tej kwestii, do kwestii Wołynia, do kwestii słów ministra Kuleby, wtedy jeszcze ministra. Być może to też nie jest przypadek, że minister Sikorski pozwolił sobie na takie dosyć mocne słowa w stosunku do ministra spraw zagranicznych Ukrainy. A teraz ciepłe w stosunku do nowego ministra. Jeszcze raz przypomnę Andrii Sybicha, dotychczas z biura prezydenta Zełenskiego, teraz będzie nowym ministrem spraw zagranicznych. Dmytrze, czy ty uważasz, że to może oznaczać ocieplenie, zmianę relacji w kontaktach z Polską? Nie uważam tak. Niestety po prostu nie widzę dlatego żadnych podstaw. Nie ma jakichś wypowiedzi na ten temat, które by płynęli no, chociażby od zastępców szefa bankowej Andrija Jermaka, szefu biura prezydenta z bankowej. Także no niestety to pod tym względem jestem niestety pesymistą. Będziemy obserwować sytuację i zobaczymy, jak to dalej się potoczy, ale faktycznie chyba wiele razy, gdy były nadzieje związane z konkretną osobą, że gdy się pojawia, czy ze strony Polski, czy ze strony Ukrainy, że nagle to zmieni jakoś wzajemną politykę, zazwyczaj takie nadzieje okazywały się płonne, ale nie skreślajmy oczywiście nowego ministra na samym początku. Ten tweet ministra Sikorskiego wskazuje na jakąś taką dobrą łączność. Zobaczymy, co będzie dalej. To panowie jeszcze dorzucę Przypomniałem Tak, sobie jeszcze jedną rzecz, trochę nie a propos, a trochę jednak tak. Panowie z pewnością pamiętacie taki wyjazd pana Waszczykowskiego do Lwowa i taka wizyta w Lwowie, która była uznawana nawet przez niektórych za trochę prowokacyjną i teraz pomyślałem, że jeżeli tak rzeczywiście było i tak to było również komentowane, że on już wiedział, że jego pozycja na stanowisku jest zagrożona i tutaj jest pewna analogia, że takie ułańskie szarże może jednak jak już wiadomo, że wyrok zapadł, to one już niewiele pomagają, a mogą tylko popsuć atmosferę, może niekoniecznie stosunki międzypaństwowe, ale przynajmniej zamącić wodę na krótki czas potrafią. No, faktycznie przypomniałeś, jest coś podobnego w tym. Wtedy minister Waszczykowski nawiązał to było przy muzeum, czy w więzieniu, tiurmie Łąckiego w Lwowie. I rzeczywiście te słowa jego i zachowanie wywołały pewne konsekwencje w relacjach polsko-ukraińskich. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. To ja do tego dorzucę jeszcze wątek zakarpacki. Wiktor Mykyta, szef obwodowej administracji wojskowo-cywilnej, został odwołany, ale nie został odwołany w takim sensie, że został zdymisjonowany i ktoś ma do niego o coś pretensje. Wręcz przeciwnie, będzie pracować w biurze prezydenta Zełańskiego. Od dawna było wiadomo, że jest to człowiek związany mocno z prezydentem Zełańskim, ze sługą narodu. Wcześniej człowiek, który pracował w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, teraz przenosi się do Kijowa. Gdzieś bliżej ucha prezydenta Zełańskiego będą sprawy Zakarpacia, co dla mnie jest o tyle ciekawe, że oczywiście nadaje dla państwa z Łużgorodu, czyli stolicy administracyjnej obwodu zakarpackiego. Panowie, przejdziemy teraz do
tematu tragicznego, strasznego. Właściwie wrzesień na Ukrainie od samego początku jest tragiczny. Atak na Połtawę, codzienne alarmy i te straszne wydarzenia z 4 września, atak rakietowy i szahedowy na Lwów. W wyniku tego ataku zginęła część rodziny Bazylewiczów. Przeżył tylko ojciec, mąż Jarosław Bazylewicz, żona i 3 córki zginęły. Rakieta uderzyła w miejsce, które można nazwać centrum Lwowa, miejsce, które, Wojtku, doskonale znasz. Po pierwsze, to jest koszmarna historia. Przeżył tylko jeden mężczyzna, stracił żonę, 3 córki. Pan Jarosław Bazylewicz. To po pierwsze, ale po drugie też, gdy zobaczyłem, jakie to nazwy ulic i zobaczyłem zdjęcie kamienicy na Melnyka, to okazało się, do tego dnia kilka miejsc zostało zaatakowanych. Okazało się, że to są okolice, a tu bardzo blisko akurat w tym wypadku, redakcji, z którą byłem związany 9 lat, mianowicie bardzo blisko była redakcja Kuriera Galicyjskiego. Zresztą te wszystkie redakcje, bo one się zmieniły, 3, w których miałem przyjemność pracować, są mniej więcej w tej samej okolicy i tak pomyślałem, że gdyby się inaczej losy potoczyły, gdyby redakcja była na starym miejscu, to już byłoby bardzo blisko, więc no, gdzieś tak z 2 powodów podwójnie ciarki przeszły mi po plecach, gdy pomyślałem. Zresztą nawiasem mówiąc też było to dość blisko. Nie wiem ile metrów, 300, 400, 500 od miejsca, gdzie mieszkałem ja, także to są moje okolice. Doskonale też znam te miejsca, stamtąd bardzo często cię zabierałem. Oczywiście odwiedzałem też Kurier Galicyjski, w pobliżu też dworzec kolejowy. Te straszne filmy z dworca lwowskiego pokazujące, jak uderza rakieta. W momencie, kiedy nagrywamy dla Państwa ten program dzisiaj, Lwów żegna rodzinę, część rodziny Bazylewiczów, żegna matkę i 3 córki. Te zdjęcia, które Państwo widzicie, to zdjęcia z ukraińskiego internetu. Za chwilę zapewne nasz reżyser też pokaże filmy. Widać na nich Jarosława Bazylewicza. Tak, Chciałem dodać, bo widać na zdjęciach płastów skautów ukraińskich, bo 2 z tych córek i matka były związane z ruchem płastowym, były skautkami, także to też tutaj na tych zdjęciach właśnie widać. No przypomnijmy, że mama, żona Jewgenia, córka Jaryna, Daryna i Emilia. 3 dziewczyny, które, tak jak wspomniałeś, przynajmniej 2 z nich były związane też z działaniami w Polsce. Miasto Lublin odwiedzały, współpracowały. Miasto Lublin szczególnie też przyłączyło się w tych dniach do tego smutku, żalu i do pożegnania. Tragiczna historia, bo przecież Jarosław, mąż i ojciec, był w tym samym mieszkaniu i właściwie z tych historii, które są przekazywane w ukraińskich mediach, przeżył dlatego, że wyszedł na chwilę do pomieszczenia, które akurat wydawało się najmniej chronionym, ale tak los chciał, że w tym pomieszczeniu przeżył. Widać na jego twarzy, widać ślady rany, ale przeżył. Nawet chyba nie możemy sobie wyobrażać, jaka to jest sytuacja, jaka to jest tragedia. Dmytrze, koncentrujemy się na Lwowie i mówimy o Lwowie, bo oczywiście z perspektywy polskiej Lwów jakoś łatwiej przemawia do wyobraźni. Jest blisko, wielu Polaków w Lwowie było. Mamy poczucie tego, że Lwów jest trwale związany z naszą historią, ale przecież te ataki w ostatnich dniach też były w innych miastach z tragicznym atakiem na Połtawę. Niestety, tutaj muszę konstatować te niekończące się ataki rosyjskie codziennie, conocznie my mamy ich, my słyszymy ich. Ja chodzę już na spacer, ja zwykle wychodzę rano na spacer i już po raz kolejny słyszę, jak strzelają u mnie gdzieś niedaleko w Kijowie, w niebie nad Kijowem, strzelają w szachedy.
I żona mówi, może nie pójdziesz. Ja mówię, no cóż, no co, to tylko szachedy, przecież to nie jest balistyka. A balistyka niestety prawie też codziennie, a może być i codziennie już uderza w różnych miejscach Ukrainy. Połtawa wspomniana jest straszną tragedią. Jest po prostu niewyobrażalną tragedią. Też podobno jak tragedia w Lwowie z rodziną Balzelewiczów, ale tutaj my straciliśmy 55 albo 56 osób i ponad 300 są rannych. Dwie rakiety balistyczne rosyjskie uderzyły w Połtawę 3 września. I u mnie na przykład jeden z mój przyjaciel i jeden z moich muzykantów mego zespołu TUA, on już jest w wojsku i on akurat był pod Połtawą przed tym. I ja cały ten dzień 3 września pisałem, dzwoniłem do niego i nie mogłem dodzwonić się, dopisać się, nie było żadnej reakcji. I ja już zacząłem dzwonić po prostu do policji w Połtawie, podając jego imię i nazwisko, czy on jest wśród tych, którzy zginęli lub są ranni. I nie znalazłem taką informację i nagle już po godzinie 9 on do mnie zadzwonił, jak okazało się, on nie był w tym miejscu, ale po prostu z powodów wojskowych jego komórka była wyłączona i ja przeżyłem straszny dzień i mogę sobie wyobrazić, co też przeżyli rodziny tych, którzy stracili tam życie. Oprócz tego Rosja balistycznymi rakietami też atakuje kilka dni z rzędu Sumy. W Sumach uderzono też w dom dziecka. Są ranni dzieci. Dzisiaj Pawłograd, ostatni taki atak rosyjski zdarzył się w Pawłogradzie. Jest to miasto kolejne w obwodzie, na początku obwodu Dniepropietrowskiego z wschodniej części, kolejne miasto po Pokrowsku. W Pawłogradzie była informacja dzisiaj, że aż 5 rakiet typu Iskander, balistycznych rosyjskich rakiet uderzyło w to miasto i jedna osoba jest zabita. Ponad 50 osób są rannych, wśród nich 5 dzieci. To są straszne liczby i niestety tutaj trzeba powiedzieć, że niestety jest wielkie niebezpieczeństwo tego, że Rosja będzie jeszcze bardziej kontynuować takie uderzenie i intensyfikować takie uderzenie, ponieważ w taki sposób chce wpływać nawet nie na Ukraińców, chociaż też na Ukraińców, na nasz duch, na nasz stan moralny, ale przede wszystkim na Zachód, na naszych partnerów na Zachodzie. I to, że teraz w Stanach Zjednoczonych my jesteśmy przed tymi wyborami prezydenckimi, to też bardzo gra na rękę Putinowi. To jest dramatyczne. Zwracaliśmy się w naszych programach i mówiliśmy, ale nasz głos jest drobnym głosem, ale świat, który blokuje możliwość uderzenia w te miejsca, które po prostu wymagają tego, które są tymi miejscami newralgicznymi, które zablokowałyby możliwość dalszych ataków Rosji na Ukrainę. Gdyby Ukraina mogła użyć broni w stosunku do tych miejsc, to inaczej by wyglądało, ale to nawet teraz jest nowa wypowiedź Austina, który próbuje to jakoś tam maskować i świat udaje, że to Ukrainie jest niepotrzebne, że może dziać się to inaczej. Ja nie wiem, jak oni mogą patrzeć, a może spróbujmy, nie wiem, czy ci się uda, Lechu, ale pokazać film rodziny Bazylewiczów za życia całej rodziny, córeczek i żony, jak liderzy zachodni mogą oglądać te kadry i mogą odbierać prawo Ukrainie obrony. Czym
ta rodzina i setki innych, tysiące innych rodzin ukraińskich zasłużyły sobie na to, żeby żyć w strachu albo ginąć, bo tak to na Ukrainie wygląda. Każdy alarm to jest strach, niewyobrażalny strach. Nasza rodzina też tego doświadcza nawet na tym spokojnym Zakarpaciu, ale pierwszy raz po tych 2 latach dzieci wróciły do szkoły ukraińskiej i przeżyliśmy alarm i to, jak dzieci idą do schronu i później ich emocje i te opowieści i przerażenie, które im towarzyszy, a gdy słyszą dźwięk spadających rakiet, a gdy giną bliscy, gdy giną matki, gdy giną bracia, siostry. Jak w świecie możesz na to patrzeć? Jak możesz na to pozwalać? Dzisiaj Lwów pożegnał matkę i 3 córki z rodziny Bazylewiczów. Serdeczne wyrazy współczucia, głębokie wyrazy współczucia dla pana Jarosława i dla wszystkich, którzy tych tragicznych wydarzeń doświadczają. Ale świat po prostu kompletnie tego nie rozumie, a świadczą o tym dobitnie wydarzenia z Wenecji, Dmytrze. W Wenecji tymczasem na Międzynarodowym Kinofestiwalu wenecyjskim wczoraj pokazano było rosyjski film propagandistki rosyjskiej Anastasii Trofimowej, która nakręciła już sporo filmów dla Rosji i na pieniądze Russia Today. W absolutnie propagandistskiej telewizji rosyjskiej, która między innymi wczoraj została poddana nareszcie sankcjom w Stanach Zjednoczonych, bo Amerykanie nareszcie też uznali, że w Russia Today zamierza wpływać na opinię Amerykanów przed wyborami prezydenckimi. Anastasja Trofimowa nakręciła film, tutaj widzimy jego fragmenty. Ona 7 miesięcy przebywała razem z rosyjskimi żołnierzami na froncie w Ukrainie, w okupowanych częściach Ukrainy. Film się nazywa Rosjanie na wojnie i zdaniem Anastasji Trofimowej on jest powołany na to, żeby pokazać, że Rosjanie też są ofiarami tej wojny, a nie oprawcami, nie zbrodniarzami. I ten film jest powołany na to, żeby jak ona powiedziała, przebić się do widzów przez mgłę wojny. No cóż, bardzo żałosne i smutne i wprost szkodliwe to, że w ogóle taką reżyserkę, która absolutnie, nawet my teraz popatrzyliśmy, kim ona jest i od razu widać z różnych źródeł, że ona jest finansowana z Kremlu, tak? Że Włochy pozwalają sobie nadal zapraszać takich osób, pokazywać ich filmy w międzynarodowym kinofestiwalu, absolutnie propagandystkie, z narracją kremlowską. I no cóż, ten film był poza konkursem, ale co to znaczy? Dla nich, dla tej Anastasii Trofimowej, dla Kremla przede wszystkim jest najważniejsze, żeby pokazywać swoją propagandę, żeby ludzie na Zachodzie tej propagandzie ulegali, żeby po prostu truć mózgi tych ludzi. Na tym samym kinofestiwalu też była i nasza przedstawicielka, nasza reżyserka Olga Żurba, jaka
też ona nawet oglądała ten film i oczywiście powiedziała, że to jest absolutnie kompletna rosyjska propaganda, że ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i poleciła wszystkim, które oglądali ten film, no na przykład obejrzeć film 20 dni w Mariupolu, żeby przedrzeć się przez mgle wojny, jak to powiedziała Anastasja Trafimowa, tylko przedrzeć się już tak naprawdę. No niestety proces robienia z agresorów ofiar widzimy też w tej perspektywie historycznej i Sowiety nigdy nie odpowiedziały ani za II wojnę światową, ani za zbrodnie komunistyczne i dzisiaj idą tą samą propagandą bezczelną, będą wmawiać, co oni są biedni, jak cierpią. Każdy rosyjski żołnierz ma do wyboru albo się zbuntować, albo oddać się do niewoli. Wtedy przestanie być mordercą, przestanie być bandytą. A nasi żołnierze, przepraszam, nie mają takiego wyboru. Ja mówię o tym, że dzisiaj wpadła kolejna informacja o tym, że kilka żołnierzy ukraińskich zostało rozstrzelanych znów na froncie. I są zdjęcia, które pokazali nasi żołnierze z dronu, po prostu zafilmowali ten straszny moment. Oprócz tego Rosjanie też rzucili filmik z tym, jak po prostu spokojnie rozstrzeliwują rannego żołnierza ukraińskiego, który poddał się do niewoli rosyjskiej i nasi żołnierze po prostu nie mają wyboru poddania się do niewoli, bo widzimy, co z nimi się staje. A naprzeciwko natomiast żołnierze rosyjscy, których my bierzemy do niewoli, mają bardzo dobre warunki, mają papierosy, mają wszystko i w takie dohodowani spokojnie wracają, jeżeli ich wymieniają do swojej Rosji. Wydawało mi się, że chcesz coś Warto dodać? tutaj po prostu zacytować reżyserkę. Kilka cytatów z reżyserki. Między innymi dla mnie największym szokiem było zobaczyć, jak zwyczajni są ci ludzie. Normalni faceci z rodzinami, z poczuciem humoru, z własnym zrozumieniem tego, co dzieje się na tej wojnie. Tak samo mówiła, że nie widziała zbrodni wojennych, jeżeli by jakieś widziała, to oczywiście by je pokazała, bo nie chciała niczego ukrywać, jest dużo materiału, ale mówi też, że przede wszystkim od początku wojny bardzo dużo mostów zostało spalonych między Zachodem i Rosją i może ten film nie ma być mostem, ale taką liną, która daje szansę zobaczenia się wzajemnie, bo ważne jest przedstawianie różnych historii. Takie jest tłumaczenie reżyserki filmu, reżyserki, którą warto zaznaczyć, która sama się przedstawia, która jest też podpisywana jako reżyserka rosyjsko-kanadyjska, nie tylko rosyjska, chociaż tak jak już Dmytro wspominał, na jej oficjalnej stronie można zobaczyć, że wszystkie filmy, które zrealizowała w takich państwach jak Irak, Demokratyczna Republika Konga, Liban, filmy o ISIS, były na zlecenie, czy też finansowane, produkowane przez Russia Today. To jakoś skojarzyło mi się z tym wszystkim, z tym tematem, panowie, wizyta Rafaela Grossi w Zaporowskiej Elektrowni Atomowej, jak się obściskiwał z tymi Moskalami i że tak dawno się nie widzieli, miłe uściski, wymiany uśmiechów. Coś z tymi ludźmi jest po prostu z Zachodu, którzy nawet przyjeżdżają na Ukrainę i widzą tę wojnę, ale z niektórymi jest po prostu coś nie tak. No to Ja przypuszczam jeszcze, że jeżeli by Putinowi zechciało na przykład przylecieć na taki kinofestiwal w Wenecji, to mimo to, że Włochy też podpisali ten międzynarodowy rozkaz na areszt Putina, być może też nawet Włochy by jego nie aresztowali. No tak to wygląda po prostu, patrząc na Grossiego, na festiwal w Wenecji i tak dalej, i tak dalej. No, ja drżę aż z takiej, no, to nie wiem, czy to z niepewności, ale mogę sobie wyobrazić, co by było, jakby przyleciał do Budapesztu. Może problem jest, że nie za bardzo ma jak tam dolecieć bezpiecznie.
Dobrze, panowie, z Państwa zapraszamy na stronę patronite.pl/Czarne Niebo, więcej o naszym projekcie i oczywiście tam możecie przyłączyć się do tych, którzy wspierają nasz projekt. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania naszego kanału koniecznie, oglądania shortów, te na bieżąco odnoszą się do różnych wydarzeń i proszę Państwa, możemy się pochwalić. Już niedługo nowe przedsięwzięcie Czarnego Kanału, Czarnego Nieba, bo chciałem powiedzieć kanał, nowy kanał Czarne Niebo po ukraińsku. Więcej szczegółów wkrótce, a teraz już się żegnamy, dziękując za uwagę, za bycie z nami. I ja powiem jeszcze, że niech Putin leci do Węgier przez Zakarpacie, nad Zakarpaciem. To jest pewna droga. Tu rakiety też latają.